Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamienić się w Samarę Morgan z filmu Krąg. O tę charakteryzację prosiło najwięcej osób, więc oto i ona. Samara we własnej osobie. Zacznijmy od stroju. Wybierzcie jakąś białą sukienkę, której nie używacie. Jeśli będzie mieć kołnierzyk tak jak moja, to najpierw trzeba się będzie go pozbyć. Do tego używam zwykłych nożyczek i tnę na oko. Dekolt nie musi mieć konkretnego kształtu. Ważne, żeby był poszarpany i niedbały. Możecie to samo zrobić na końcach rękawów. Zdejmę jeszcze biżuterię, bo przecież Samara żadnej nie nosiła. Kiedy to już mamy gotowe, czas postarzeć i pobrudzić sukienkę. W tym celu użyję brązowych cieni. Oczywiście możecie użyć jakichkolwiek. Ważne, żeby były matowe i miały odcień brązów lub szarości. Sporym pędzelkiem omiatam cień najpierw przy brzegach dekoltu. Zwykle ubrania brudzą się najmocniej właśnie przy brzegach, gdzie mają największą styczność ze skórą. Potem przeciągam kolor też niżej, ale już w losowych miejscach, tworząc gdzieniegdzie mocniejsze plamy. Ogólnie im bardziej losowo i o różnym natężeniu koloru, tym lepiej. Teraz biorę czarny cień i mniejszym pędzelkiem nakładam go wzdłuż krawędzi dekoltu. To da nam efekt jeszcze bardziej zniszczonego materiału i doda więcej tekstury. Teraz tym samym cieniem robię losowe plamy na całej sukience. Zwracam też uwagę, żeby pokryć cieniem materiał od spodu. Nie chcemy przecież, żeby nagle przy ruchu wyłoniła się nam idealnie czysta biel. Oczywiście jeśli chcecie, możecie użyć do brudzenia materiału innych rzeczy, jak na przykład mocnej herbaty, kawy albo farby. Cokolwiek macie pod ręką będzie dobre. Kiedy jesteście zadowoleni z efektu, czas się zabrać za twarz. Najpierw ukryję brwi. Jak widzicie, Samara ich nie ma. Użyję do tego nietoksycznego kleju w sztywcie. Najpierw przesuwam klej pod włos, żeby dobrze pokryć włoski od spodu, a potem przejeżdżam parę razy z włosem i do góry. Dzięki temu lepiej się przykleją. Przyciskam je jeszcze palcem, żeby być pewna, że dobrze przylegają do skóry. To samo robię na drugiej brwi. Teraz daję im wyschnąć z minutę. Kiedy klej będzie suchy w dotyku, zapudrowuję go używając puszka z sypkim pudrem. Nabieram klej na szpatułkę i nakładam już grubszą warstwę bezpośrednio na brwi. Ten krok ma za zadanie wygładzić brwi, tak żeby nie było widać faktury włosów. Jeśli chcecie stworzyć jakąś przerażającą postać, na pewno nie może mieć brwi. Coś w tym jest. I to samo robię na drugiej. Znowu suszę i zapudrowuję. Teraz brwi są już zablokowane. Kolejnym krokiem jest płynny lateks. Możecie go kupić online albo w sklepach z przebraniami. Jeśli nie chcecie lub nie macie czasu go kupić, możecie też użyć płynnego szkolnego kleju typu Magic, czy tam Magic. Ten krok jest opcjonalny, ale doda naprawdę bardzo fajnego efektu na skórze. Wylewam lateks na talerz, moczę w nim suchą gąbkę i stempluję po całej odkrytej skórze. Polecam też to zrobić na rękach i nogach, jeśli chcecie być super pro. Dzięki temu krokowi stworzę efekt zniszczonej skóry i dodam jej więcej tekstury i realizmu. Koniecznie zwróćcie uwagę, żeby omijać włosy i rzęsy, bo przy ściąganiu lateksu możecie je wyrwać. Przy kleju oczywiście nie ma takiego ryzyka, bo rozpuszcza się w wodzie. Natomiast jeśli chodzi o brwi, to jeśli są dobrze pokryte klejem, to spokojnie można na nie nałożyć lateks, bo już się nie przyklei do włosów, a tylko do kleju. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to niestety nie da się jej odratować z lateksu i będzie potem do wyrzucenia. Tak tylko ostrzegam. Uśmiechnijcie się przy nakładaniu lateksu na okolice ust i brody. Oczywiście nie dlatego, że się tak super bawicie, ale żeby naciągnąć skórę w tym miejscu. Dzięki temu później będzie bardziej pomarszczona. Musicie trzymać ten uśmiech aż do wyschnięcia, czyli do momentu, kiedy lateks zrobi się przezroczysty. Kiedy powierzchnia jest sucha w dotyku, przyciągam po niej palcem, trochę tak jakbym chciała zetrzeć brud ze skóry. To spowoduje, że lateks zacznie się rwać i powstaną małe dziurki, które będą wyglądać jak schodząca i chora skóra. Naciągam też i ściągam skórę na brodzie, żeby stworzyć zmarszczki. Teraz zapudrowuję lateks, żeby już się nie kleił i żeby łatwiej nakładało się na niego kolejne warstwy.
Po zapudrowaniu naciągam jeszcze lateks na ustach, żeby stworzyć popękane wargi ze schodzącą skórą. Teraz powtarzam cały proces na szyi i dekolcie i ogólnie całej skórze pokrytej lateksem. Teraz użyję białej farby wodnej i mokrej gąbeczki. Będę nią stemplować całą odkrytą skórę. Ten krok usunie kolor zdrowej, żywej skóry i zastąpi ją martwą i jakby napuchniętą wodą. Czyli dokładnie taką, jak ma Samara. Jeśli chodzi o farbę, to możecie ją znaleźć w sklepach z przebraniami, w internecie lub czasami w Empiku. Ogólnie chodzi o białą farbę do twarzy, ale możecie też użyć białego podkładu czy cokolwiek macie. Na pewno nie przejmujcie się, żeby nakładać go równo, bo nie o to w tym chodzi. Nakładam więcej farby na brwi, żeby je dobrze pokryć. To samo na środek twarzy, czyli nos, górną wargę i brodę. Kiedy całość jest pokryta, zapudrowuję wszystko transparentnym pudrem. To zdecydowanie przedłuży trwałość farby i wygładzi kolor. Żeby stworzyć tę postać, trzeba próbować naśladować jej wieczny grymas. Żeby to odtworzyć, marszczę nos i rysuję linię czarną farbą prosto w załamaniu. To samo powtarzam po drugiej stronie. To, o czym musicie cały czas pamiętać, to to, żeby nie robić tego idealnie i równo. Na puchaty pędzelek nakładam szary cień i zaczynam konturować twarz. Jak wiecie, konturowanie działa cuda i płaskie elementy nabierają kształtów. Na mniejszy pędzelek nabieram czarny cień i zaczynam zarysowywać kształt oczu. Samara ma cały czas złą twarz, więc muszę skierować zewnętrzną część brwi ku górze, żeby nadać sobie podobny wyraz. Teraz wypełniam czernią obszar pod spodem i potem górną i dolną powiekę. Tworzę w ten sposób głębiej osadzone i tajemnicze oczy. Znowu nie robię tego mega dokładnie i równo. Marszczę nos i rysuję w zagłębieniach precyzyjnym pędzelkiem z czarnym cieniem. Im więcej zmarszczek się uda Wam zrobić, tym lepiej. Takie zarysowanie sprawi, że twarz będzie wyglądała na wiecznie złą i bardziej przerażającą. Przyciągam cień jeszcze wzdłuż załamań wokół nosa, żeby je wzmocnić. Wyciągam go ku górze. To samo robię z drugiej strony. Teraz biorę delikatnie różowy cień i przeciągam go trochę poniżej czarnego cienia na dolnej powiece i w wewnętrznym kąciku oka. Wklepuję go jeszcze gdzieniegdzie palcem dla wzmocnienia efektu. Tym samym precyzyjnym pędzelkiem zacznę robić wory pod oczami, które Samara definitywnie ma. Prowadzę pierwszą linię od kącika, wzdłuż linii rzęs do około 3/4 oka i drugą poniżej, kierując ją bardziej w dół. Podobnie, ale jednak trochę inaczej rysuję linię pod drugim okiem. Puchatym pędzelkiem zamoczonym w czarnym cieniu wzmacniam wszystkie zagłębienia. Patrząc na screena z filmu, przyciemniam miejsca, które i ona ma zaciemnione. Robiąc to, marszczę twarz co jakiś czas i dopiero wtedy nakładam cień. Dzięki temu uzyskam lepszy efekt. Wzmacniam też poprzednie konturowanie. Przerzucam się znowu na precyzyjny pędzelek i rysuję nim linie na zewnątrz ust, które sprawią, że będę jeszcze bardziej niezadowolona i zła. Teraz rozcieram je większym pędzelkiem, żeby zrobił się większy cień. Tym samym pędzelkiem wzmacniam też cień wokół nosa. Biorę czarną kredkę i obrysowuję nią dziurki nosa, żeby bardziej dopasować je do tych Samary. Tą samą kredką obrysowuję linię wodną na dolnej i górnej powiece. To jeszcze mocniej podkreśli i wzmocni oko. Kontynuuję dodawanie tekstury, nakładając małe placki czarnego cienia w losowych miejscach na twarzy. Trochę przeciągam go wokół oczu, trochę na skroni, dodaję go też więcej wokół nosa. Przy ustach wzmacniam nim linię przy kącikach i pod dolną wargą. Większym pędzelkiem przeciągam cień po dziurach w lateksie i dzięki temu mocniej je podkreślam. To dodaje kolejnej faktury skórze Samary. Przelatuję nim też losowo po całej twarzy, żeby ją mocniej pobrudzić. Teraz przerzucam się na szyję i dekolt i cieniuję tam. Przede wszystkim po bokach szyi, żeby ją optycznie wyszczuplić, ale też w dziurze, którą zrobiłam na początku. Tutaj bardziej precyzyjnym pędzelkiem mocniej koncentruję kolor i przeciągam go na boki. Resztą zajmę się później, ale teraz usta. Tą samą czarną kredką niedbale zarysowuję górną wargę. Robię ją jednak o wiele mniejszą niż mam naturalnie, żeby przypominała tą Samary. Wzmacniam efekt czarnym cieniem. Nakładam go też na dolną wargę, nie dochodząc jednak do krawędzi, żeby nie była zbyt pełna.
Teraz wzmacniam czerń na brodzie. Biorę farbę do twarzy i gąbeczkę o grubych oczkach i zaczynam stemplować plamy nierównej farby. Samara w tym miejscu ma naprawdę mocno przyciemnioną i przybrodzoną skórę. Absolutnie nie staram się tego rozcierać czy stapiać ze skórą. Im bardziej surowo, tym lepiej. Stemplowanie przenoszę też na szyję. Czarną wodną farbą wzmacniam kolor dziury w szyi i jeszcze bardziej przeciągam go na boki. Trochę tak jakby rana pękła od środka i się rozerwała. Kiedy to już jest gotowe, kończę stemplowanie na szyi i dekolcie. Możecie też pokryć farbą uszy, ale ja tego nie zrobiłam, bo przecież i tak Samara ma zawsze zakrytą twarz włosami. Czarnym cieniem podkreślam jeszcze obojczyki. Podnoszę ramiona do góry i pokrywam cieniem skórę po bokach kości. Czas na ostatnie detale. Układam usta w dzióbek i czarnym cieniem zarysowuję linię, tak jak to robiłam na nosie. To kolejny element, dzięki któremu będę wyglądać straszniej i bardziej staro. Teraz czas na pęknięcia na czole, a przynajmniej wyglądają mi na pęknięcia. Trudno być na 100% pewnym, ale definitywnie wyglądają na przecięte jakimś ostrym narzędziem. To teraz, kiedy góra jest już skończona, czas zrobić ręce. Najpierw pokrywam je białą farbą, tak jak to robiłam na twarzy. Możecie też pokryć je lateksem, żeby było jeszcze bardziej realistycznie. Ogólnie musicie pamiętać, żeby pokryć farbą wszystkie wystające części ciała. Kiedy to już mamy gotowe, czas na cieniowanie. Biorę czarny cień i przejeżdżam nim głównie pomiędzy palcami. Potem biorę bardziej precyzyjny pędzelek i przeciągam te cienie w stronę nadgarstków. Dzięki temu stworzę bardziej wychudzoną, trupią dłoń. Pokrywam nim też boki palców, żeby je optycznie wyszczuplić i zaburzyć ich kształt. To samo robię po bokach nadgarstków. Niedbale przeciągam czerń wokół kostek. Teraz na całej powierzchni stempluję znowu czarną farbę, tak samo jak na twarzy. Dzięki temu powstaną plamy, które mogą naśladować stare rany albo brud. Im więcej się dzieje, tym lepiej. I to samo oczywiście powtórzyłam na drugiej ręce. Teraz czas na słynne włosy Samary. Zakładam super siatkę na włosy, przy okazji uważając, żeby nie popsuć charakteryzacji, co oczywiście nie jest łatwe, bo jest mega ciasna. I teraz wyglądam jak martwa pani z mięsnego. Użyję czarnej, długiej, prostej peruki. Zakładam i od razu wyglądam lepiej. Ale to jeszcze nie koniec, bo najpierw trzeba ją wystylizować. Jest to ta sama peruka, której użyłam przy tworzeniu Enchantress, więc ma już pięknie obciętą grzywkę, wręcz idealnie pod dzisiejszą postać. Oddzieliłam sobie przednią część włosów i z niej zrobię pojedyncze stronki, które będą opadały na twarz. Samara wychodzi ze studni, a to oznacza, że jest przemoczona. Najlepiej naśladować to żelem do włosów lub żelem z wodą w spryskiwaczu. Moczę je od nasady aż po same końce i sklejam w pasma. Pozostałe włosy moczę mieszanką żelu i wody. I gotowe! Mam nadzieję, że wszyscy, którzy prosili mnie o odtworzenie Samary, są zadowoleni i jeśli będziecie ją robić, to pamiętajcie, żeby mnie oznaczyć na Instagramie. Nowe charakteryzacje będą się pojawiać co piątek aż do końca października, a już teraz możecie obejrzeć ponad 50 filmów w mojej playliście halloweenowej, którą podzieliłam na straszne i słodkie Halloween, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki za oglądanie i pa pa!